Do tej pory mówiliśmy o standardowych raportach i dokumentach. Pracując w systemie SAP Business One może się okazać, że w raporcie czy formatce dokumentu wyświetlają się informacje, których nie potrzebujesz lub nie ma tych, które byłyby przydatne. Z pomocą funkcji ustawienia formularza możesz kontrolować, które pola będą wyświetlały się w ramach aktywnego okna. Funkcja jest dostępna na górnym pasku, w narzędziach lub po kliknięciu skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+S. Aby funkcja była aktywna, musi być wyświetlone jakieś okno. Dostępne opcje są zależne od określonego okna. Otworzę na przykład fakturę sprzedaży i kliknę Ustawienia formularza. Otwiera się dodatkowe okno, które zawiera listę wszystkich pól, kolumn, które można rozmieścić w formatce faktury. W formularzu faktury wyświetla się wiele kolumn. Nie wszystkie są mi potrzebne. Mogę użyć elementów personalizacji, aby pozbyć się niektórych kolumn i dodać te, których mi brakuje. W pierwszej zakładce Format tabeli widzę wszystkie kolumny, które są w tej chwili wyświetlane na fakturze według ich kolejności. Nie potrzebuję tych ostatnich kolumn, więc je odznaczę. Natomiast jeżeli chcę dodać jakąś kolumnę, odszukam szczegóły pozycji, czyli pole na dodatkowy opis. Chcę, żeby ta kolumna wyświetlała się poniżej opisu towaru, dlatego żeby zmienić kolejność, przytrzymam pole myszą, aby pojawiła się ramka i przeciągnę wyżej. Upuszczę na nagłówku. Teraz mam pole na samym początku. Przeciągnę jeszcze raz i upuszczę pod opisem. Gdy wrócę do dokumentu, zobaczysz, że pole jest już widoczne w odpowiednim miejscu. Teraz sprawdźmy drugą zakładkę, format wiersza. W jednym z wcześniejszych filmów omawialiśmy już funkcję szczegóły pozycji, czyli dodatkowe okno z informacjami o wierszu w dokumencie, które uruchamiamy klikając podwójnie na początku wiersza. Pole w tym oknie również można wyświetlać lub ukrywać, wybierając właśnie na zakładce Format wiersza. Trzecia zakładka Dokument. Jest tu tylko jedno pole w tej chwili, ale jeżeli otworzę fakturę w trybie dodawania i ponownie sprawdzę tą zakładkę, opcji będzie więcej. Można tu wybrać opcje domyślne dla wprowadzonego dokumentu. Ustawień formularza można też użyć w przypadku raportów. Wyświetlę na przykład raport listę pozycji nierozliczonych. Widać od razu, że kolumna numer referencyjny odbiorcy jest zbędna, więc ją ukryję. Znajduję w ustawieniach formularza tą kolumnę i odznaczam checkbox. Natomiast przyda mi się pole sprzedawca, więc w prosty sposób mogę je tutaj dodać. W ten sposób możesz wprowadzać własne elementy personalizacji dokumentów i raportów.